Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy muchę legendę. Zrobimy uli bugera, chyba jedna z najpopularniejszych much na całym świecie, na którą można łowić w wodzie stojącej, w wodzie płynącej, górska, nizinna i w wodzie schłonej również. Także warto ją mieć w pudełku. Ja uwielbiam na te wzory łowić, w szczególności teraz na wiosnę. Czarny, biały, oliwkowy wzór. Niektórzy lubią też brązowe. Zobaczycie, jak ja tą robię muchę. Zrobimy dwie wersje, klasyczną i taką troszeczkę bardziej nowoczesną. Także co potrzebujemy przede wszystkim do tej muchy? Haczyki streamerowe. Tutaj zrobimy na 6, to jest moja 600. Możecie zrobić sobie mniejsze, zejść nawet do 10, zrobić i większą, 4, nawet 2. Jak lubicie, co łowicie. Ja złowię nawet i szczupaka na taką muchę, więc warto mieć nawet i troszeczkę większe wzory. Podstawa: pióro marabuta, tutaj mam akurat z Hędza, czarny marabut, zrobimy czarną wersję, pióro siodła koguta, tu mamy kapkę siodłową czarną, tłów zrobimy z czarnego czenilka, to jest taka moja nowa seria, 2 mm, fajne, gęste, nie strzępią się, także fajny materiał, przewijkę, wzmocnimy jeżynkę na tułowiu z druta 0,2 mm, taki koperowy, że tak powiem, kolor do wzmocnienia, klej, nitka 6.0 czarna, tu jest akurat Vivus. W tej lepszej wersji, powiedzmy bardziej nowoczesnej, dodamy błyszczyk na ogon, czyli krystal flesza perłowego. Główkę zrobimy pomarańczową, do czarnego pasuje. Fajna wersja wtedy na brudną wodę, na przykład czasami na wiosnę mamy brudniejszą wodę, jak tu jakieś roztopy idą. No i z materiału mam wszystko, także zaczynajmy. Tak wygląda klasyk, uli buger. Różne kolory możecie sobie zrobić. Ja często na wiosnę, na Wiśle jak łowiłem, to właśnie czarny z białym. Super kombinacja. Często przy zimnej wodzie biały jest świetnym kolorem, ale czarny często też bardzo skuteczny. Czasami nawet bardziej. Jednego dnia było ten kolor lepszy, drugiego to ten. Warto mieć. Jak widzicie, nie jest to trudna mucha. Stana nawet powiadają, że jak na uli bugera nie złowisz, to nie ma tam ryb. Haczyk 600, 6, streamerowy. Tak jak mówiłem wcześniej, możecie sobie zrobić mniejszą wersję, większą. Poza pstrągami łowiłem na uli bugera i klenie. Trafił się jakiś tam pojedyncze szczupaczki, okoń też uderzył. Także to są takie gatunki, które mi się udało złowić. I tak, to jest nitka 6, 6.0, znaczy się Vivusa. Ja to robię w wersji nieobciążonej. Można troszeczkę ołowi sobie z przodu podwinąć, ale ja wolę mieć na przykład drugą wersję z jakąś główką na przykład, tak? I właśnie obciążenie regulować główką. I tu mamy bazę z nitki. Troszeczkę super glue damy, czy jakiegoś innego kleju, fajnie wam to tam złapie, wzmocni. No i tak, ogonek robimy z czarnego marabuta. Możecie zrobić sobie tak jak tutaj z samej końcówki. Jak macie fajne, bogate pióro z samej końcówki. Albo po prostu odrywacie od stosiny jakąś większą ilość promieni i robicie ogonek, tak? Oderwałem, mamy ogonek. Czasami tutaj końcówki są takie cieniutkie. Możecie sobie dorwać i kolejny przywiązać, także robicie tego wtedy więcej. Możecie zrobić też inaczej, typu, teraz wam pokażę. Mamy cienkie końcówki. Łapiecie tutaj mocno, odrywacie, nie odcinajcie nożyczkami, broń Boże. O, i macie też taki, powiedzmy, ta końcówka już ma więcej, że tak powiem, gęstości. O. Przykładamy do trzonka haczyka. Ja zawsze tak, powiedzmy, około centymetra wyjeżdżam poza trzonek haczyka. Przykładamy
pod koniec, jeśli uważacie, że ten ogonek jest zawiedny, robicie po prostu drugą część, żeby był bogatszy, tak? I teraz tak zrobiliśmy. To już od Was zależy. Z czasem ten Woolly Booger troszeczkę Wam się wyskubie strąg, jednak ma te ząbki, tak? Odcinam tutaj ten nadmiar i przechodzę nitką do przodu. Staram się to wyrównać i wracam do tyłu. I tak, mamy ogonek. Teraz tak, drucik 0,2 mm. Nim zamocujemy później jeżynkę. Mocujemy, wracamy. Jak widzicie, nie jest to jakaś skomplikowana mucha, tak? Na większym haczyku, także początkujący też sobie poradzi. A to jest z takich wzorów, które jakbym miał mieć na przykład jedną muchę w pudełku, a łowiłbym wszędzie, to chciałbym mieć właśnie taką muchę. I teraz tak, bierzemy czenilka. Tutaj podsuwamy do przodu, może z przodu zostawiamy troszeczkę miejsca. Później pod jeżynkę i wracamy nicią do przodu. Nawijamy tułów. Zostaje nam taka jakaś część. Przodu, powiedzmy, jeszcze jeden nawój byśmy tam docisnęli, a byłby problem później ze zrobieniem główki. Więc nic na siłę. Zostaje nam taka fajna szczelina, żeby później to wszystko wykończyć. Urwałem sobie tu pióro, o mam. Bierzemy pióro z siodła koguta. Ta część tutaj przednia, taka puchowa, ona jest do odrzucenia. Odetniemy. Przymocujemy tutaj. Zamocowaliśmy, bierzemy szczypce, łapiemy za końcówkę. Jeden obrót, drugi obrót i zaczynamy się cofać. Zawsze robię z przodu jakieś pełne obroty, 1 lub 2. Bierzemy teraz drut, przewinęliśmy i mocujemy pióro, tak. Też nam doda tutaj delikatnie jakiegoś błysku. Jeśli dobrze pamiętam, to w klasycznym wykonaniu był to drut w kolorze dokładnie miedzi. Odkręcamy piórko. Odcinamy końcówkę. Przeczesujemy troszkę do tyłu i formujemy główkę. Finisher. Można powiedzieć, nic nie trzeba robić, a ja zawsze lubię sobie tą jeżynkę jednak gdzieś tam przeczesać, jak jakieś płomienie gdzieś tam się
źle ułożyły, to je wyciągam. Troszeczkę super glue, czy jakąś macie, nie wiem, szelak, jakiś inny lakier. Dajemy na główkę. No i tak. No i mamy taką wersję bardziej wersję taką klasyczną. Jakiś szczenilek, marabut, kogut siodłowy na jeżynkę, mucha, która łowi, tak. Różne kolory sobie zróbcie, a możecie też mieszać, typu czenila dajecie, nie wiem, żółtego, ogonek dajecie oliwkowy. Bawicie się kolorami, tak. W szczególności okonie to lubią, więc zresztą pstrągi też, oliwkowy kolor na pstrągi również jest dobry. I teraz robimy taką drugą wersję, taką bardziej nowoczesną, że tak powiem. Znowu haczyk. Bierzemy haczyk. Główeczka to jest 3,8 brasowa. Chcecie zejść głębiej, nie wiem, łowicie na Dunajcu na przykład. Czy jest wiosenna, większa woda. Możecie dać sobie po prostu wolfram. Mocujemy haczyk, tak, z główką. Ponownie zaczynamy to samo, czyli nić. Czarny z pomarańczem świetnie pracuje. Seledenowe zresztą również, także seledenowa główka też się sprawdza i do czarnego, i do białego, i do oliwki. Także seledenowy też fajny kolor. No i robimy drugi, tak? Tutaj powiedzmy, jak widzicie, tu już mam trochę oberwane. Tu mam taką końcówkę. Możemy wykorzystać tą końcówkę. Widzicie, wygląda tak chudo, bym powiedział, ale też się to wykorzystuje, także to później łowi. Ale możemy zrobić tak, że zrobimy z tej końcówki, później jeszcze dowiążemy coś z tej przedniej części, odetniemy, tak. Wykorzystacie całe pióro, tak. Nie musicie. Jeśli to nie jest mucha na pokaz. Najważniejsze, mucha musi łowić przede wszystkim, tak. Mniej więcej tak jak trzonek haczyka. Ja zawsze wyjeżdżam troszkę poza. Ok. Odetniemy. Zawsze tutaj sobie opieram nożyczki. I tak, jak widzicie, ogonek nie jest taki za bogaty. Została nam resztka tego pióra. To też trzeba wykorzystać, tak? Przyłożymy do góry. Wzbogacimy ten ogonek. Może nie będzie wyglądał pięknie, bo będą dwa różne rodzaje promieni. Kto jak lubi. Ktoś chce mieć pięknie, idealnie, to wyrwie odpowiednie promienie i tak zrobi. Tutaj jakiś promień jest podłużny, można go oderwać. I to jest tak. Do ogonka dodajemy krystal flesza. 2 promienie. Przykładamy z jednej strony. Przyciskam kciukiem, też za 3-4 nawoje. Obracamy z powrotem. Przechodzimy krystal fleszem na drugą stronę i cofiemy się nitką. Teraz najlepiej te krystal flesze z ogonkiem pociągnąć do tyłu. I mamy fajnie zamocowane w jednym miejscu. Odcinamy równo. Ja często, jak mam więcej promieni, typu tutaj jest po 2, to dodatkowo ten jeden troszeczkę robię na przykład krótszy, żeby nie było, że wszystko jest w jednej linii przycięte.
I teraz tak jak w tamtym wzorze klasycznym bardziej, teraz drucik. Drucik mamy. Teraz bierzemy czynilka, tak? Też zostawiam małą szczelinę między główką a czynilem. Tam zrobimy nawoje z pióra koguta, tak? Nawijamy czynila. Tutaj o to chodzi, żeby nam się wszystko między tą główką zmieściło. Jeśli zrobicie większą szczelinę, to zawsze jest jakieś wyjście. Po prostu bierzecie jakiś dubbing błyszczący, na przykład czarny. Czarna Spectra, Ice Dub czy cokolwiek. I dajecie tam później po nawinięciu jeżynki, została wam dziura, troszeczkę dubbingu. Fajnie to pokryjecie, delikatnie dodatkowo się błyszczy. No i bierzemy tak, bierzemy jakieś pióro koguta. Jak widzicie, ten puch z przodu oderwiemy. Chociaż też mógł być. Byłby wzór bardziej taki puchowy, jeśli tak można powiedzieć. Przykładamy pióro. Złapało, dobra. Szczypce. Raz, dwa. Przy główce. Przechodzimy do tyłu. Tutaj akurat takie pióro mi się oderwało z dłuższymi promieniami, ale idzie taki stożek w dół, czyli te promienie są coraz krótsze. I przewijamy do przodu, tak. Akurat ten czynnik jest dosyć taki gęsty. Czasami ten drut wam gdzieś wejdzie pomiędzy i się nierówno układa. Można przeciwskrętnie go nawijać, wtedy to wygląda lepiej. Ok. Oderwiemy. Wygląda fajnie. Ta dłuższa jeżynka z przodu fajnie ona się położy na tułowiu. Zrobimy tak. Dajemy troszeczkę super glue na nitkę. Ten super glue nam wejdzie fajnie tutaj pomiędzy. Zaczesujemy do tyłu. Tyle mamy. Te promienie można też, jak któryś się gdzieś tam przyłożył. Zaczesać. No i to jest taka druga wersja na wodę, powiedzmy brudniejszą i nie tylko. Pomarańczowa główka z czarnym wzorem świetnie się sprawdza, także jak najbardziej warto mieć w pudełku. No i tyle, tak jak wspominałem, zróbcie sobie różne kolory. Biały jest super, oliwka fajna, wiem, że brąz też używają. Można też mieszać kolory, tak, jeżynka w innym kolorze, reszta w innym kolorze. Także wzór daje naprawdę wiele możliwości do zabawy i łowienia różnych ryb, bo tak mówię, okonie też na to łowiłem, klenie też.
warto mieć. Jak łowicie, warto mieć. No i dobra, myślę, że mamy tyle na dzisiaj. W kolejnym filmiku zrobimy coś innego. Myślę, że też również coś pstrągowego, taki mam pomysł. No i tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.